A, bo to trzeba kliknąć. No popatrz ty. Siema. Siema, w ogóle co tu się wydarzyło? Powiedzcie, że mnie widzicie. Masakra. Masakra, siema, słuchajcie. Co tu się dzieje w ogóle? Dlaczego? Why? How dare you? I jeszcze kilka innych. Siema, 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 co tam widzę? O, widać mnie, super, super. Jeszcze taki guzik na końcu znalazłem, słuchajcie. Siema, siema. Problemy techniczne to moje drugie imię, jak się okazuje. Grunt, że się chyba udało, wszystko się świeci na zielono. Tak, Artur, tak, cześć, cześć wszystkim. Artur, wiem, że jesteście, tylko ja od 4 minut pytam, czy jesteście, a wy jesteście od 20 paru sekund. No ale działa. Udało się. Udało się, słuchajcie. Nie wiem jakim cudem, ale się udało. Dobra, to mamy, na Face'a poszło. Wydziel okno czatu jeszcze. Muszę tutaj nad tym popracować, jakichś live'ów sobie jeszcze testowych parę porobić, bo coś tu jest nie halo, słuchajcie, ale to nie jest wina internetu, tylko jakiegoś połączenia na linii OBS YouTube. Cześć. Chyba się udało. No witam, siema Paweł, u Ciebie live, a u mnie wleciał nowy film. Co to za problemy techniczne? Nie wiem, Paweł, jakieś kurcze, nie było tego wcześniej. Odpalam stream i nagle na tym okienku YouTube'a z zaplanowaną transmisją się pojawia jakiś nieznany błąd z jakimś dziwnym kodem i potem jak już w końcu ruszy ta transmisja, to mi OBS na czerwono świeci, że jest jakiś problem na łączu z YouTube'em i w ogóle dojdziemy i do tego, słuchajcie. Witam. Daj znać, pomożemy, przynajmniej w odbiorze. No pomóżcie, no słuchajcie, no i widzicie, restart routera, restart komputera ponowny, restart OBS-a, restart transmisji na YouTube, czyli znowu mieliśmy najkrótszy live w historii, może nie był najkrótszy, bo już kilka ich było, no i działa. No i grunt, że się widzimy i słyszymy, to jest najważniejsze. Takie jest życie. Słuchajcie. Cześć mistrzu druta. Tak jest. Kontynuacja. Podejmuję tu duże ryzyko, bo to może być taka rzeźnia, że mnie zjecie w komentarzach, ale ja generalnie nie lubię regenerować zaworów ceramicznych, bo to jest to, co mówiłem w piątek na tym takim spontan live'ie. To, co tu widzi... Spadnij z krzesła jeszcze na koniec, nakryj się ekspresem i będzie śmiesznie przynajmniej. To, co widzicie tutaj, albo i nie widzicie, to są wykwity kamienia. On wyłazi, on rozpycha te plastiki. Zaraz wyjmiemy ten zawór ceramiczny, to będzie to lepiej widać. Tu wszędzie widać ślady, bardziej lub mniej. I rozebranie tego zaworu ceramicznego może się wiązać z tym, że jak go wyczyścimy i złożymy do kupy, to z niego się będzie lało. Ale rozmawiałem z klientką dzisiaj. No i podejmujemy próbę regeneracji. U mnie jest taka zasada, że jest jakiś tam koszt tej regeneracji i jeśli w ciągu 3 miesięcy, jeśli w ogóle uda nam się go zregenerować, bo może dla tych, którzy nie byli w piątek, w ogóle od początku. Ten ekspres był w piątek na live'ie, on miał problem, że głośno chodził, ale tośmy ustalili, że tu filtr zapychał wszystko i on ma taki problem, że on nie spienia w ogóle mleka, to znaczy to mleko leci, ale ono leci gorące, niespienione. Widzę, Paweł, że napisałeś komentarz, zaraz sobie go przeczytam, bo chcę skończyć myśl. Tutaj za spienianie mleka odpowiada zawór ceramiczny. Jeżeli to mleko leci niespienione, to problem jest w zaworze ceramicznym, generalnie w napowietrzaniu tego mleka. Czyli tutaj tym elementem doprowadzane jest powietrze, w odpowiednio kręcąc się ten zawór. Pokażę Wam, jak on działa, jak go rozbierzemy. No on tu nie daje tego powietrza. I to mleko leci po prostu niespienione, nie ma pianki. No i generalnie można to próbować regenerować, co często kończy się źle. Ewentualnie można ten zawór wymienić. U mnie zasada w serwisie jest taka, ja to robię tak, że jest jakiś tam ten koszt regeneracji, zresztą to żadna tajemnica, 150 zł. I jeśli w ciągu 3 miesięcy, czy wróci problem, że przestanie się mleko spieniać, czy zacznie się lać z tego zaworu, no on tu jest w takim miejscu, że jest dosyć bezpieczne, po prostu tu będzie się woda pojawiała, no jest to jakoś tam zaplanowana konstrukcja, to wtedy wymieniamy na nowy i na to też zgodę klientki mam, odejmując koszt regeneracji, no bo jeśli w ciągu 3 miesięcy problem wrócił, to ta regeneracja według mnie, taką mam zasadę, została zrobiona nieskutecznie, tak?
Mam nadzieję, bo dzisiaj mam tarczę Kapitana Ameryki, że nie na tarczy, ale z tarczą wyjdziemy z tematu. Na razie już było blisko na tarczy, jeśli chodzi o transmisję. No ale zobaczymy. Dobra, poczytam trochę waszych komentarzy i bierzemy się za tego gościa. Paweł, miałem to samo ostatnio w OBS, miałem ustawione 1440p, a w YouTube zaznaczone najmniejsze opóźnienie. To się gryzło, bo musiało być ustawione Full HD w OBS. W OBS. Widziałem to, Paweł, mówiłeś o tym, oglądałem tego live'a, co prawda tak wyrywkowo. Ja mam ustawione normalne opóźnienie, bo wiedziałem, że to się tak dzieje. Ja mam... Nie wiem, w czym to jest problem tak naprawdę. Muszę czy z tobą, czy z Szymonem, czy z kimś z was się ugadać, potestować te live'y na zasadzie prywatnych live'ów, żeby dojść, gdzie ten błąd występuje, bo ja mam takie problemy. Albo wszystko jest ok, odpalam OBS-a i nagle mi się tutaj w prawym dolnym rogu, jak jest ten bitrate, pokazuje kilobajtów na sekundę, lata to tak, wiecie, góra-dół. Jak jest około 10 000 kilobitów, to jest ok, czy tam kilobitów. I wokół tych 10 000, jak mi się porusza, to jest ok, ale tak jak dzisiaj odpaliłem, nawet jak ta transmisja ruszyła, to było tak, 10 000, 2000, czerwono-zielono, czerwono-zielono, no nie da się tak streama prowadzić. Ale to technikalia, to sobie zostawimy na jakieś tam zamknięte grono, żeby dojść ładu z tym. No. Taż, powinieneś mieć obok tych pomocników z Gwiezdnych Wojen, to będą kosmiczne jaja. No stoją tutaj za kamerą, kurna, i nie mogę się skupić, bo to Vader Jodę napierdziela. Awe doktor, ojciec Tadeusz R. Awe. Słuchajcie, wyciągamy ten zawór ceramiczny, nie ma się tu co pierdzielić, bo od razu mówię, ja tego nie robiłem ze 2 lata, to myślę, że na pewno. Więc za wszelkie niedogodności przepraszam i przed oglądaniem tego filmu skontaktuj się ze swoim farmaceutą. Tyle mam do powiedzenia. Cześć mały. Siema Fafix. Siema wszystkim, słuchajcie, kręcimy, bo trzeba to rozebrać. Sprawdzałem to, Paweł. Nie, ja tu nawet mógłbym wyższy ten upload. Mam 60 megabitów i to mi nie spada na tym moim 5G nieszczęsnym, także tu jest jakiś problem. Gryzie się OBS z YouTube'em. Tak, Artur. Dobrze powiedziane, Artur. Skontaktuj się ze swoim farmaceutą lub dealerem. Za szkody wyrządzone w dzisiejszym filmem nie odpowiadam, to zaznaczam. Dobra, schowajmy mój łeb. Co ja tu potrzebuję? Potrzebuję poodpinać przewody. Cześć Zbigniew, cześć wszystkim. Ja obstawiam, słuchajcie, że to się skończy wymianą tego zaworu. Do tego tematu, tak jak z reguły, staram się podchodzić optymistycznie. Podchodzę pesymistycznie. Wbijając sobie już w palca śrubokręt. No tak mam przy zaworach ceramicznych. Odpinamy. Odkręcamy, słuchajcie. On jest tutaj przymocowany. Nie kręcimy tej śrubki, bo to jest śrubka trzymająca zawór ceramiczny, ta. On jest tutaj wsuwany. Jedna śrubka jest tu w kęcik. Drugiej nie widzę. Nie, to też jest mocowanie. Czy on jest tu, kurczę, jak on tu jest zamocowany? O, to jest pytanie. No nie mówcie, że będziemy jeszcze front ściągać. Tego nawet nie sprawdziłem. Nieprzygotowany. Dwuja. No, tu nie jest przykręcony chyba, czy jest przykręcony? Dobre pytanie. Dobra, jest tu rama, widzę. Siedzi na tej ramie. Tak jak mówiłem. Grzegorz B. No zawór złożysz na silikon i nie będzie wycieków, tylko to jest już druciarstwo. Można sobie to zrobić. Ja wiem, że żartujesz. Można to sobie zrobić w domowym zaciszu. Poksipolem pokleić silikonem, ale nie o to nam tu chodzi. To ma działać. Na to trzeba dać gwarancję. Liscie, proszę. Nie wiem, czy ja dobry element odkręcam. Chyba dobry. Chyba dobry. Słuchaj, nie czyściłem tego napowietrzacza, ale masz rację, Chris. Chris pisze, że może wyczyścić napowietrzacz. Zaraz do niego zajrzymy, tylko słuchajcie tak. Pierwsze co zawsze wam mówię, róbcie zdjęcia.
I to właśnie czynię. Tu jakby jedną rzecz, zanim zrobię zdjęcie, to mamy prostą, bo złączka jest widoczna. Tego nie pomylimy. Chcę go wydobyć, chcę wam pokazać, jak ten zawór wygląda. Zaraz zajrzymy, Chris, do napowietrzacza. Oczywiście, że to zrobimy. Natomiast no, z niego zaraz zobaczycie są wycieki, znaczy wycieki, są ślady wyłażącego kamienia. Obfotografujmy gnoma. To zawsze powtarzam, lepiej zrobić 20 zdjęć niż mieć jedno zdjęcie za mało. Siema Karol, witam. I teraz pamiętajcie, to są bardzo, ale to bardzo delikatne rzeczy. Te końcówki. Jeszcze te przewody bym rozpiął, ich akurat chyba nie rozepnę, ale to wyplećmy je. Cześć Hrabdaro. O ile dobrze przeczytałem, porozplatajmy te przewody, bo żeby się bawić zaworem, to musimy go mieć uwolnionego. A on jest pewnie gdzieś tu wpięty. Mam nadzieję, że w jedną wtyczkę chociaż nie zapowiada się. A jednak w jedną. Czyli szczęście nas spotkało. Nie zobaczycie tego na bank. Ten idzie tu. Czekajcie. Ten idzie tu. Dobra. Przewody uwolnione. O co chodzi z nowym studiem? Nie było o tym mowy, właśnie. Ja zmieniłem znowu opis na Tipli. Co live to inny opis. Będę się przenosił z tego tutaj mojego grajdołka, w którym naprawiam ekspresy. Nie pokażę wam, ale mam tam kawał lokalu. Mam tam taki kąt, gdzie jestem osłonięty od okien. Mam tam możliwość pomontowania czy oczka aparatu, czy wszystkich tych mikrofonów, komputerów, pomontowania na stałe. Chcę to zrobić nie na takiej zasadzie, jak jest teraz, że ja to wszystko tu znoszę. Znaczy komputer stoi, monitor przestawiam, tu ustawiam aparat, ustawiam to wszystko za każdym razem, czy do nagrywania, czy do live'a, tylko tam ma to być zmontowane na stałe, że na zasadzie wchodzę do studia, na listwie robię z 0 na 1, wszystko mi się odpala. O to chodzi z nowym studiem, odpowiadając, Stachowicz tobie. Dokładnie, takie małe przemeblowanie. Ewelina Kowalczyk, mam Saeco Granaroma, bardzo podobny do Philips, dlatego trzeba mają podobne usterki. Granaromy rzadko do mnie trafiają, ale ich chyba w ogóle jest mało. Więc no... Czy mają takie same usterki? Tomato, pozdrawiam wszystkich empatycznych i tych, co nie mają kija w dupie. Tomato podpisuje się pod tym ręcami i nogami. Dokładnie tak. Dystans, humor, trochę luzu. Mało to jest nerwów w codziennym życiu, trzeba się trochę zluzować. Dobra. Podpinajmy te dwa przewody właśnie. Zawsze musicie z tym uważać, bo cała reszta to zeszła łatwo. Natomiast tu na zaciskach, bo to przewody, przez które idzie ciśnienie, ja już na live'ie się boję to robić. Musicie na to uważać, żeby się nie złamało. A te końcówki się łamią dosyć łatwo. Dosyć bardzo łatwo. Te zaciski. I obym wam nie pokazał, jak łatwo się łamią. Mam nadzieję, że tego nie będę wam pokazywał dzisiaj. Trzeba sobie je poodwracać. Dlatego właśnie zabawa z zaworami ceramicznymi jest ryzykowna, bo no to jest naprawdę łatwo łamać, a czasami jest tak, że one już są naruszone i wy robicie to delikatnie, a i tak może się złamać. To zawsze czujny. Artur Cook, aby atmosfery nie straciły filmy. A jaką atmosferę miałyby stracić, bo nie bardzo kumam. To ja się przeniosę, wiesz, ja przeniosę studio 2 metry w tą stronę. Chcę sobie zrobić oświetlenie, chcę zrobić takie porządne oświetlenie, wiecie, żeby
Bo w tej chwili nie wiem, czy widzicie dobrze, czy jest za ciemno, bo ja na podglądzie widzę dobrze, ale to wiadomo, że inaczej u mnie wygląda, ja mam monitor rozjaśniony niż u was, więc jak jest za ciemno czy coś, to mówcie, to ja ISO podbiję. Siema Daniel, ojca kawowej bandy. Siema Urlopowicz. Mi wysyłają tu zdjęcia, denerwują człowieka. Za ciemno? Napiszcie jeszcze inni, bo sołtys napisał, że za ciemno. Dajcie znać i właśnie o to chodzi, że w tej chwili ja mam tu landarę świecącą nad głową, a jakby tu była lampa skierowana do wewnątrz ekspresu, to no, lepiej by to wyglądało. Te przewody są zapieczone, ja nie ściskam tutaj za końcówkę, tylko próbuję je ruszyć, żeby je zdjąć. Mogłoby być jaśniej, słuchajcie. Lepiej? Powiedzcie, czy lepiej. No, możemy zrobić jaśniej, tak jak jest teraz. No właśnie, to jest to, o czym mówię i to jest odpowiedź na to pytanie, które padło, nowe studio. O to chodzi, że tak, ja mam w tej chwili tutaj światło, wielką świetlówkę, znaczy to jest ledówka, tak? Świetlówka, ledówka, która rozświetla mi w tej chwili czoło jak księżyc w pełni. Natomiast tu jest ciemno. Jak zrobię tak, to generalnie dużo lepiej cały kadr wygląda, ale tu pewnie macie czarno. No i to właśnie o to chodzi, że w nowym studio będzie to tak zrobione, że ja nie będę się świecił jak słońce w pełni czy księżyc w pełni, a jednocześnie będzie tutaj wszystko widać, bo mnie w tej chwili, dla mnie w tej chwili na podglądzie to jest jasno jak przepalone jest wszystko, no ale że tak powiem, to wy macie dobrze widzieć, ja to widzę bardzo dobrze. Oto i on w pełnej okazałości i chcę wam właśnie pokazać, o czym była mowa już w piątek. Teraz to nawet tego tak bardzo nie widać, no ale widać, że tu coś wyłazi. Zobaczcie, przybliżymy na maksa. Jeszcze by było dobrze, gdyby była ostrość. Tu widzicie na tym złączu tej czarnej głowicy, tego rozdzielacza to się chyba fachowo nazywa, już widać kamień, czyli tam jest powżerane już wszystko. I teraz jak my to wyczyścimy wszystko, no to może być różnie. A wspomniany na powietrzach. Siema Ala, siema Alicja, witam, witam. Siema Jakub, witam. A na powietrzacz swoją drogą należy sprawdzić. Tą kopułkę da się zdjąć. Tą kopułkę da się zdjąć. Trzeba ją podważyć. Nie łamiąc. O. I tu jest taka blaszka. I od tego, słuchajcie, zaczniemy. Nie będziemy rozbierać na razie rozdzielacza. Od tego zaczniemy. Ja chciałem wyjąć ten zawór, żeby mi było wygodniej, bo można to zrobić na zaworze. Ale lepiej i wygodniej jest, jak się go wyjmie, tym bardziej, że tu jest to ryzyko, co mówiłem, połamania tych końcówek, więc jak mamy możliwość poruszania nim, no to wiadomo, tak? Prościej się pracuje, właściwie ekspres możemy chwilowo odsunąć, o, jaki syf. Teraz trzeba wyjąć tą gumkę. Siema Krzysztof Dobko. Daniel Goczyca, co tam psujesz, czy idziesz na żywioł? No nie no, dzisiaj live jest zaplanowany oczywiście z falstartem, ale to tradycja. Teraz trzeba wyjąć, tutaj jest gumka z taką blaszką. Zaraz wam to pokażę, jak mi się ją uda wyjąć. Ona jest tu co prawda trochę uszczerbiona moim skromnym zdaniem, ale spróbujmy. I teraz wyciągnięcie tej gumki też nie jest proste. Ja tu gdzieś miałem taki ze szpatułką. Jedno z moich narzędzi dentystycznych. Czy to jest to ze szpatułką? Nie. Szukam dalej. O, widzę. Tu mam taki, żebyście nie mówili, że to kłuje. Tu mam taki dziobak. No, złapanie ostrości na nim będzie. O! Taka szpatuła płaska. Witamy na dworze. Patryk, witamy na dworze. O, siema Patryk. O, proszę. Siema, siema, panie Monter. Panie Majster. No i tą gumkę trzeba stąd wyciągnąć. I
Ta blaszka ma przepuszczać powietrze. Jeśli tego nie robi, to się mleko nie spienia. Ty lepiej gumki nie pokazuj. Ja zdejmuję gumkę, bo może być pęknięta. I tu są dwa, słuchajcie, objawy. Jeśli by to mleko chlapało, ja miałem taki objaw kiedyś w Niwonie swojej prywatnej, to znaczy, że tego powietrza jest za dużo. Jeśli to mleko się nie spienia, to znaczy, że tu nie ma tego powietrza. Nadworny klikacz przy kawie, tak, Patryk? I ten, co myje ekspresy i kasę za to bierze, tak? Tak to było? Umył ekspres i 300 zł wziął. To słuchajcie, takie nasze żarty tutaj z Patrykiem, który montuje filmy na soboty. Takie żarty sytuacyjne o tym, co można usłyszeć przy usługach od klientów. A można. Każdemu polecam, jeśli nigdy nie pracował, popracować trochę w usługach. Możecie się wielu rzeczy ciekawych o sobie dowiedzieć. No kurna, powiem wam, w życiu mi tak ciężko gumka nie schodziła. Mamy wyjęte uszczelnienie na powietrzacza. Czy coś tam w środku widać? No dziurę widać, tak? Ale nie widać kamienia, jest to jakiś plus. I teraz jak to działa? Jakby wam to wyjaśnić? Jest tu sobie taka blaszka. Podobną konstrukcję macie w napowietrzaczach w kapucinatorach Jury. Tam też jest taka blaszka. Tą blaszkę można w jakiś cudowny sposób stąd wyjąć. I ona tutaj ma powodować, że tego powietrza dochodzi odpowiednia ilość. Bardzo łatwo tą blaszkę zgubić. O, widzicie, ja ją próbuję teraz wyciągnąć. No i taki to jest, o, pipek. Taki pipek. Zaraz go tutaj przeszczotkujemy z taką blaszką. Teraz tej blaszki pewnie nie widzicie przy tym ISO. To troszkę na chwilę zjedziemy. O, to jest komplet napowietrzacza. No plus kopułka, która to wszystko trzyma w całości. I tu musi przez tą dziurkę, pod tą blaszką, dochodzić odpowiednia ilość powietrza, żeby to mleko się spieniało. I teraz to wszystko wyczyścimy, przesmarujemy, przetrzemy, przedmuchamy. Na ciekawy stream dzisiaj o gumkach i o dmuchaniu. Złożymy i sprawdzimy, słuchajcie. Najpierw odtłuszczanko. Tego elementu nie musimy czyścić. Niech to chwilę sobie tutaj popracuje. A ja zobaczę, co tam piszecie, bo widzę, że Daniel tutaj szału czatowego dostał. Lepiej gumki nie pokazuj, nie wyjmuj. Witam, witam. Narzędzie do pomocy przy układach. To są, Daniel, chyba narzędzia lutownicze, nie? Ja nie wiem, ja to gdzieś kupiłem, po prostu wpadło mi w oko i mówię, kurczę, i plombę sobie możesz wyciągnąć z zęba. Artur, pokazywać może, aby nie nakładał na wizji. Weź, bo aż się prawie posmarkałem. Gumki dzidy szpikulce, tak jest, gumki dzidy szpikulce. Jeszcze bym trochę do tego dodał, ale to byśmy musieli od 18 lat zrobić stream. Sołtys, tak sobie myślę, że jak umiem naprawiać różną elektronikę, a mówisz, że po co nowe kupować, jak można naprawić, to może poszukam sobie jakiś fajny ekspres, najlepiej z podłączeniem pod wodę. No, poszukaj, no. Wszystko się, słuchajcie, da naprawić, a jak się to zrobi samemu, to zrobi się to małym kosztem. Patryk, miło było, ale klikanie samo się nie zrobi. Pozdro dla wszystkich, załóż gumę na instrument. Tak jest. Miłego klikania, Patryk. Klikaj, bo jutro suróweczkę wysyłam. Także, no, a nie każdego stać na urlop, jeśli chodzi o czas. O kasę zresztą też. Tak, mam taki sam w domu. Mówisz, Daniel, o tych narzędziach? No tak, to są narzędzia lutownicze. Ja pamiętam, że to się tak nazywało. Tudzież można też nimi trochę parę osób skrzywdzić, jakby się człowiek uparł. Dobra, słuchajcie. Tu jest drożna dziurka. Naprawdę ten stream można źle odebrać. Złóżmy to w całość. Nie wchodzi. Za wcześnie. Jeszcze to wyjmijmy. Aż tylko brakuje jeszcze siostrobitą, poproszę. No tak, dokładnie tego brakuje. Tu jeszcze jest taki zadziorek, to sobie tutaj wszystko wyczyścimy. Teraz trzeba włożyć tą
Nie zgubcie tej blaszki. Ja mam gdzieś te blaszki, ale trzeba włożyć. Gdzieś się turlasz. Zgubię tą blaszkę, słuchajcie, zaraz. Zaraz ją zgubię. To jest już bardziej jak pewne. To jest, słuchajcie, taka... 22 jest na tej blaszce napisane. Nie wiem, co to ma znaczyć. Ale jest na niej napisane 22. Zobaczcie. Ciekawe, czy będzie widać. Może się zbliżę trochę. Na pewno będzie widać. Ciekawe, co to oznacza, słuchajcie, to 22. Widać, nie? Dobra, składamy to. Wracamy z rozjaśnieniem. Słuchaj, jeśli wyskakuje ci tu Jakub, DeLonghi błąd ogólny wyskakuje czasami, co może być płyta sprawna, czujnik też oraz grzałka. A skąd wiesz, że czujnik jest sprawny? Ja obstawiam, że to czujnik NTC wariuje. Po czym wnosisz, że on jest sprawny? Bo to jest dobre pytanie, słuchaj. Żeby gumka weszła lepiej, trzeba ją troszeczkę przesmarować, ale to chyba wszyscy wiecie. Ciskamy. Coś tam się dzieje. I składamy, słuchajcie. Tak to wygląda złożone. No i teraz Jakub, wymieniłem. No ale masz dwa czujniki NTC. Zależy jeszcze jakie DeLonghi. Jeśli masz dwie grzałki, to masz dwa czujniki NTC. A jeśli to nie czujnik NTC, Jakub, to powtarzam to, wczoraj odpisywałem na takie komentarze i powtórzę to i będę to chyba na każdym filmie powtarzał. Słuchajcie, nie umiem wam zdiagnozować ekspresu przez internet. Naprawdę. I to nie wynika z mojej złej woli, czy niechcenia, czy próbowania. Ja nie odpisuję wam na komentarze pod tytułem nie wiem przywieźć do serwisu, ale do tego się to, słuchajcie, sprowadza i to między innymi do ciebie, Jakub, odpowiadam. Jak najbardziej możecie zadawać te pytania i jeśli tylko coś mogę podpowiedzieć, to podpowiem tutaj. Natomiast nie da się, jeśli chcecie zdiagnozować ekspres, zapraszam do mnie, rozbiorę, sprawdzę, przetestuję, pokombinuję, przeprowadzę cały proces diagnostyczny i zdiagnozuję wam ten ekspres. No, wywala błąd ogólny. No słuchaj, powodów, kiedy DeLonghi wywala błąd ogólny jest wiele. Są to czujniki NTC, czasami jest błąd czujnika Hala, może wariować ekspres, jeśli chodzi o czujnik w infuzorze. To trzeba wszystko sprawdzić. Bywały takie przypadki, że ktoś się zasugerował, ostatnio nawet był taki przypadek, ktoś się zasugerował moim filmem, tym o Siemensie, gdzie klient sobie wymienił zawór ceramiczny, a się okazało, że problem jest w zaworze tym ciśnieniowym bezpieczeństwa na pompie. Wymienił sobie niepotrzebnie zawór ceramiczny i tak musiał wymienić, bo połamał, zdejmując ten stary. No i co? No i tyle. Także nie wymagajcie, ja wam mogę podpowiedzieć, natomiast przy takich pytaniach typu błąd ogólny, czy na przykład, że nie spienia mleka DeLonghi, czy jakiś ekspres nie spienia mleka, to możliwości jest 10. No i ja nie jestem w stanie wam odpowiedzieć przez telefon czy przez maila, co tak naprawdę w trawie piszczy, nie? Dobra, słuchajcie, na razie to składamy, chociaż jak zadziała, może od razu wymieniajmy uszczelki. No, sołtys, tak jak piszesz, no ściągał sobie zawór ceramiczny, żeby go obejrzeć, ułamał, a w zaworach ceramicznych, czy to tych, czy w Siemensie, łatwo się łamią te końcówki. No zobaczcie, no to jest delikatne, to jest cieniutkie. No tutaj jakieś takie delikatne gibnięcie, zwłaszcza jak jest wężyk założony i nie macie wyczucia, a jeszcze potrafią, na przykład w Siemensach, to potrafią one być już nadkruszone od jakichś tam problemów z przepływem wody, wywala je. No i to mocniej szarpniecie, nawet nie mocniej, delikatnie szarpniecie i potem macie, tak? No i tak jak sołtys piszesz, no jak już zdemontował zawór ceramiczny, to i tak musiał go wymienić, bo go uszkodził, tak? A pytają mnie często ludzie, czy nie mam tych kopułek zaworów ceramicznych, tych rozdzielaczy i do tego, i do Siemensa, bo to jest chodliwy towar, bo wielu osobom się to łamie przy ściąganiu, bo temat jest delikatny. Od co? Dobra. Bardzo rzadko są czujniki PTC do mierzenia temperatury, bardziej jako takie niby bezpieczniki. Nie wiem, Formbi, a propos czego to, bo się pogubiłem. Siema, Coffee Service Poznań. Kurde, tej płyty nie wysłałem. Cześć Piotr. Do Piotra mówię. Jak tu by poszło gładko, to ja wrzucę tą płytę tutaj na live jeszcze dzisiaj. Kurna, zapomniałem, klient mnie zabije.
Trudno. Co zrobić? Zdjęcia. Jak te szły te wężyki? Wiecie? Nie wiecie? A propos wypowiedzi Irka Bogdana. Witam wszystkich. A co tam ten Irek Bogdan napisał, bo ja nie wiem. Jak nie NTC, to PTC. Nie no, to są NTC. Wiecie, co w ogóle znaczy skrót NTC, bo kiedyś pamiętałem, a już nie pamiętam. Czujnik NTC, czyli ten opornościowy, któremu rośnie rezystancja, jak się zagrzewa? Czy maleje? Bo już nie pamiętam. A widzisz, Piotr, oznaczenie na blaszce oznacza średnicę otworu napowietrzacza, że 2,2 mm pewnie. Kurna, człowiek się uczy całe życie. To jest też dla was nauczka. Serwisanci nie są wszechwiedzący. Część z ludzi, którzy piszą komentarze pod filmami, wychodzi z założenia, że serwisant to jest alfa i omega. Nie! Słuchajcie, ja melity nie robiłem poza jakąś tam ostatnią, której tak naprawdę klient sobie popsuł ekspres. To ja melity to robię z 5 sztuk rocznie. No i to siłą rzeczy, jak czegoś nie robisz na co dzień, to ni chusteczki nie zapamiętasz, tak? Dobra, czekajcie. Teraz się skupiam. Nie patrzę, co piszecie, bo jak będę patrzył, co piszecie, to się może źle skończyć dla mnie. A zwłaszcza dla tego zaworu ceramicznego. A tego bym nie chciał. Bardzo. Ale to bardzo. No tu idzie czerwony, ale pewności nie mam, więc jeszcze sprawdzę. Tu idzie ten, tu idzie czerwony. Jakbym tego tak nie plątał, to też by było świetnie. Nie będę na razie zaciskał tych spinek. Będziemy testować. Najwyżej coś wystrzeli. No dobra, zapnę te spinki, bo na bank wystrzeli. Daniel! Co ty tak na tego Spoksa wjeżdżasz dzisiaj? Biednego żuczka. Przecież się przywitałem, powiedziałem witam Coffee Service. Piotr. No jak to? Przecież się przywitałem, od razu zobaczyłem, że Coffee Service się kłania. Trzeba słuchać uchem, a nie brzuchem. Jak nie było słychać, to się witam jeszcze raz. Co, z Poznaniem? Haha, Warszawa się z Poznaniem nie wita, słuchaj. Ej, jak ja to źle podłączę, to będzie na was. I tyle mam do powiedzenia. W ogóle co to jest za przewód? Nie wiem. Dobra, jeszcze to by wypadało wpiąć. To idzie tak. Nie, no to nie idzie tak. To idzie tak. Czy nie tak? Jak to było? Poplątał te przewody, głupi. To nie może iść tak. Rośnie, właśnie, rośnie. O! Może tak. Bo wtedy nie pręży. Dobra. Zero 22 mm? Może. Już się czegoś nauczyłem dzisiaj, czyli live pozytywnie. Tylko się cieszyć. Właśnie, Piotr, może masz ten. Może ci się spauzował live i jesteś z 5 minut do tyłu, bo to często, ja sam się na tym łapię. Sprawdź, czy ci się live nie spauzował. Okej, Piotr. Rozumiem. Dobra. Przykręćmy go. On sobie musi wejść tu i nic tu nie jest przyciśnięte. Sprawdzamy oczywiście, czy się wężyki nie pozaginały. A się pozaginały. Kurczę, czy ja to dobrze złożyłem? Bo mam teraz wątpliwości pewne. Bo jak to wkładam tu... O, jak to wkładam tu... No nie, no chyba jest ok, ale słuchajcie, zasada jest prosta. Lepiej sprawdzić 5 razy, niż raz za mało.
Tu mamy tak. Biały. To tak a propos. Zdjęcie. Biały. Czerwony. Tu jest zacisk jeszcze źle założony. W ogóle jest wężyk niedosunięty. Więc go dosuńmy. Dobra. Czyli kolanko. Biały, czerwony i przezroczysty. Składamy to. Tu się nic nie dzieje, więc tylko trzeba ładnie te wężyki ułożyć, żeby się tu nic nie wyginało. No i gitara. I coś takiego. I przyłapmy to jedną śrubką na razie, żeby nam się to trzymało, nie gibało. Ja nie wiem, Piotr, o czym ty piszesz. Jak to nie usunąłem usterki? Jeszcze nie wiem, czy usunąłem usterkę. Tego się dowiem za chwilę. Dobra, słuchajcie, sprawdźmy to. Podpinamy. Też mi się tak wydaje, sołtys, że to nie ogląda na żywo, Piotr, bo ja nie wiem, a propos czego są te jego wypowiedzi. Słuchajcie, tak a propos tych opóźnień, co piszecie. Ja mam tak, czasami sobie odpalę na kompie jakiegoś streama, czy z Boxa, czy jakiś Sony. I tak, na telefonie jest chyba najszybciej. Na telewizorze jest jako tako. Chyba największe opóźnienie jest na telewizorze. Na komputerze trochę wolniej niż na telefonie, ale każdy z tych źródeł działa inaczej. Teraz słuchajcie, muszę znaleźć części od tego ekspresu. A, no już wiem, od czego jest ten. Tego nie potrzebuję. Bo jeśli chodzi o klapkę, mam tu założoną zworkę oszusta. Piotr, ja nie wiem, o co ci chodzi. No właśnie, trochę wyluzuj. No jak popsuję, to popsuję. Dzięki, Daniel, bo to trochę przesada, no. Mamy to. Sołtys, dobre, dobre. Przestańcie mnie tutaj rozpraszać. Gdzie to było podpięte? Daniel, na razie to pewnie nie była naprawa. Na razie to wyczyściliśmy na powietrzacz. No dzięki, Daniel, dzięki. Co prawda jesteś jedyny poza Spoksem tu moderator, ale to zmienimy, tylko ja muszę znaleźć na to czas. Jak ktoś jest chętny do moderacji czata, chociaż przy takiej ilości na razie was to nie jest to jakieś tam strasznie wymagane, ale paru moderatorów musi być, nie możemy tego Daniela obciążać. Bardzo dobrze, Daniel, bo ja nie wiem, być może, że człowiek ma rację, natomiast no widać pewnie, że mnie to rozprasza, jak ktoś tak sieje tutaj po tym czacie. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja to dobrze robię. Robię to tak, jak umiem. No raczej wiele tutaj nie narobiłem, bo tylko wyczyściłem gumkę, no to co tu się może wydarzyć? No? A komentarze były, jakby się świat walił. Wybuchnie to wybuchnie, no. Czekajcie. Przyniosę tutaj wody. A, nauczony doświadczeniem z ostatniego live'a sprawdzę, czy wpiąłem wężyk. Wpiąłem.
Daniel ogarnia. Daj Alicji moda. No kurna, to jak w ogóle bije się. Patrzcie jak się bije w pierś. Jak ja mogłem. Alicja, odezwij się, to nie będę musiał cię szukać. A ja w tym czasie wody przyniosę. Pani Alicja, mianuje cię, tak, powinien taki miecz mieć. Dodaj. Proszę uprzejmie, proszę, w prezencie niebieski Nikala. Kurna, jakie wy wierszoklety jesteście. W piątek poleciało Ewelina, jak nie wpiąłem. No, powiem wam tak w tajemnicy, że mnie się zdarza tak nie wpiąć wężyka raz na 3 ekspresy i przy okazji. Dlatego mam takie w miarę, dzisiaj nawet nie, ale takie w miarę czyste biurko. I co? Odpaliwszy? Nie działa. To z worka wisi od klapki. Jak się ciebie tutaj włączało, kolego, bo już nie pamiętam. Gdzie ty masz ten power? Hello. Nie umiem go włączyć, słuchajcie. Ty no kurna, mam zaćmienie. Pomroczność mam. Całe życie. Zamuła. Irek, Bartek, dużo chloru w Warszawie? A jakiego chloru? Dobry wieczór, nagrzewanie urządzenia. Dobra. Jakby zgasł stream, to wiecie co się stało. To ma to dobrze gada. Artur, chyba to nie do końca prawda, że Pruszków ma wodę z innego źródła. Ja tu zerkam. Słyszeliście jak dobrze działa. Puste wężyki. Bo jak była jakaś awaria magistrali tutaj gdzieś w Ursusie, Artur, to mnie szklanka wody się nalewała minutę, takie było ciśnienie, więc to chyba jakieś są naczynia połączone. Ale pewności nie mam co do tego, co mówię. Ewelina, Pruszków to nie Warszawa. No nie, ale prawie tak, no. Ło! Nic się tam nie leje w środku, więc... No tak, Artur, to a propos właśnie tego, że był problem z wodą w Pruszkowie, jak coś walnęło, to co piszesz i tam coś działali. Ryszard, Pruszków ma elektrociepłownię w budowie od 40 lat, no cóż. Dobra, słuchajcie, polejmy trochę wody. W ogóle sprawdźmy, czy on teraz robi kawę. Czy zostały zachowane kluczowe funkcje ekspresu. A potem sprawdzimy to mleczko. Kafę kremę. O widzisz, Piotr. Luźne śruby powodują, iż woda dostaje się na blaszkę i to powoduje zapychanie napowietrzacza. Okej. I zaraz to sprawdzimy, Piotr. Dzięki, tylko tak wiesz. Bez Piotrze takiego szału. No nic się tu nie stanie, tak? Przecież ja to testuję, za chwilę mogę to rozebrać z powrotem. Także bardzo dziękuję, cenna rada. Bo był rzeczywiście jakiś taki, może nie zaciek, ale ślad na tej blaszce. A mówisz pewnie o luźnych śrubach tych trzymających rozdzielacz, tak, Piotrze? Słuchaj, Piotrze, tutaj Daniel cię wyciszył, bo no, nie spamujmy. Jeżeli rzeczywiście coś się dzieje, plus z minusem zamieniłem, podłączam się do 230 V, no to wtedy mi piszcie, bo jak się podłączę, to już skończymy live'a na dłuższy czas.
Co tam piszecie? Piotrze, tak, przeczytałem. Luźne śruby, sprawdzę to zaraz. Okej, Daniel, a propos Piotra, miej na uwadze, że Piotr na live'ach nie bywa, także wszystko jest okej, Piotrze. Luzik, nic się nie dzieje. Zasada jest taka, że jak ktoś przegina, w takim sensie wiesz, że za dużo pisze linijka pod linijką, to moderatorzy nie blokują tej osoby, tylko dostaje wyciszenie. Popraw mnie, Daniel, bo ja też w moderacji nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia. Taka osoba, która za dużo pisze linijka pod linijką, dostaje wyciszenie chyba na 300 sekund, tak? Niech mnie któryś z moderatorów, już dwóch, bo trzeciego nie ma, poprawi, jeśli gadam głupoty. Czy byłem u prywaciorza, Janek? A to nie widziałeś na Facebooku? Myśmy tam montowali cuda? Byłem, dotarłem. Dobra. Także luzik, panowie, mamy wyjaśnione. Nic się nie dzieje. Takie upomnienie, nie, Daniel, że tak nie robimy. No o to chodzi, no to też wiecie, ban to jest ostateczność, chociaż trafiają się tacy, co zasługują. Dobra, grzałka się odparowała zaworem. Nie poprawiło się. Słychać, że się kręci zawór, ale się nie poprawiło. No dobra. To zróbmy eksperyment numer 2. Zdejmiemy napowietrzacz. Luzik, bluzik, każdy lubi kawę do buzi sołtysty. To masz dzisiaj dowcip. Woda na bok na bok, druga woda na bok. A powiedz mi, Piotrze, skoro masz doświadczenie, mówię do Piotra Tylka, masz doświadczenie, no to teraz na przykład zdejmę napowietrzacz, czyli dopuszczę powietrze w pełni i nic się nie zmieni, to co? To zawór ceramiczny jest zakitowany, nie? Nie dopuszcza w ogóle powietrza kanałem tym napowietrzającym. Już to sprawdzamy. Tylko się sobie przypomnę, jak się bok ściąga. Dobra. Dobra. Wyłączyłem z prądu, mam nadzieję. Sołtys ja pyta, czy wącham kawę. Wącham kawę bezwiednie, bo pracuję przy młynkach. I jak się mieli na otwartym ekspresie, to ta kawa się unosi. Mówisz o tych dwóch. Rzeczywiście one się lubią luzować. No już je sprawdzamy, słuchaj. No, dobre rady nie są złe, nie? Akurat mi się pewnie uda tak to podgiąć. Tutaj jest połączone. Jak bierzesz spienianie, to on przez pierwsze... MS Pietrek pyta, jak testujesz spienianie, gorące mleko czy cappuccino. Ono tu ma taki połączony system. Jak puścisz tym przyciskiem spieniania, to on pierwsze tam 5 sekund robi gorące mleko, potem słychać ruch zaworu ceramicznego i wtedy powinna lecieć pianka. A! Ciepła grzałka. O tych mówisz, Piotrze. Tą końcówką to będę je do jutra dokręcał. Sołtys, a jeszcze wracając do twojego pytania, czy piję kawę, to no rzeczywiście są poluzowane. No tak, Grzegorz, tak, no tutaj to nie chodzi o to, ale zobaczcie, tak jest teraz i patrzcie, nawet 2 palcami. Dobra, ale ja wyjmę ten napowietrzacz, słuchajcie. Jak zaraz tu coś odwinę, to będę wymieniał zawór. Gdzie ta szpatuła moja? Wyjmę ten napowietrzacz, zaczniemy bez A jest woda, patrz, Piotrze, miałeś rację. Miałeś rację? Przyznaję ci rację, nie wiem, czy widzicie, mokro tu jest. No i rzeczywiście, jeśli tu się dostaje woda, to no nie złapie powietrza, bo woda to w jakiś tam sposób uszczelnia. Także dziękuję, Piotrze. Szczerze nie wpadłem na to. Tak jak mówię, ja rzadko mam do czynienia z tymi zaworami.
ostrzegałem, żebyście się skonsultowali z farmaceutą przed tym filmem. Czekajcie, muszę wam niestety zasłonić, bo jeżeli nie chcę go odpinać, to muszę się tutaj jako tako dostać. Dobra. To pójdziemy teraz bez napowietrzacza, tylko... No i tu jest mokro. Jak widać. Czyli by się zgadzało to, co mówisz. Teraz będziemy widzieć przy napowietrzaniu. No będzie, ale będzie napowietrzać Piotrze pryskał? Naprawdę? Przecież on powinien zaciągać tędy powietrze. A, że będzie pryskał mlekiem, to wiem. No chcę sprawdzić, czy to w ogóle coś zmieni, bo miałem takie, Piotrze, przypadki, że zdejmowałem napowietrzacz, a on nadal lał po prostu ciepłe mleko. Dlatego chcę wykluczyć ten element, bo może są kanaliki pozapychane w zaworze ceramicznym. Sprawdźmy, no nic nas to nie kosztuje. Piotr, ekspert sopianki. Sołtys, no słuchaj, jeśli człowiek się zna na tym, to jest bardzo cenne mieć kogoś takiego na live'ie. Tym bardziej, że ja wam mówiłem, że ja nie mam doświadczenia z regeneracją zaworów ceramicznych, bo tego nie robię, no rzadko mi się to trafia. W Niwonach raczej generalnie rzadko mi się trafia, żeby w ogóle rzadko mi się trafia, żeby zawory ceramiczne były uszkodzone. Ja bym to teraz zrobił tak, żeby to było widać. Nic się tu nie zagięło. Wszystko jest ok. Tu może chlapnąć tylko. Ty masz czujnik pojemnościowy czy magnetyczny? Magnetyczny. To cię tutaj oszukamy. Czekajcie, zaraz wracam. Słuchajcie, Piotr jest osobą z serwisu z Poznania, z którą rozmawialiśmy już niejednokrotnie. Gdzieś tam sobie pomagamy jak potrafimy, bo generalnie my wyznajemy obaj, mam wrażenie, jeśli nie, to popraw mnie, Piotrze, zasadę, że no co, no jesteśmy dla siebie konkurencją, tak naprawdę nie jesteśmy, bo jesteśmy 300 km od siebie. No ale są tacy ludzie, że wam nie powiedzą, no. A Piotr mnie kiedyś o coś poprosił, zrobiłem mu tą przysługę. Teraz będzie przysługa dla mnie, jak tylko się zbiorę do sfotografowania płyty do Excelsisa. Trzeba sobie pomagać, słuchajcie, na tym to polega. A nie robić wielką tajemnicę nie wiadomo po co. Mówisz, Piotrze? No sprawdzę po swojemu, bo ja mam taki charakter, że pewnie masz rację, ale ja muszę po swojemu. Możecie przy okazji zobaczyć, jak to pracuje. Pojemnik na wodę, napełnić pojemnik, no przecie. Stój tu grzecznie. No musi być napowietrzacz, ale teraz powinien według twojej i mojej zresztą teorii chlapać tym mlekiem. Czyż nie? Widać, jak woda płynie, zbliżę wam to. Musimy go odpowietrzyć. Co? Obstawiajcie. Jest pewnie taka możliwość, MS Pietrak, jest pewnie taka możliwość ustawić, ale na razie się nie zajmujemy ustawieniami niejako, tylko... Dobra, będzie chlapał mlekiem? Czy będzie lał tak jak poprzednio? Czy będzie się też tędy woda lała? Ja może tu nawet jakiś ręcznik położę. W co wątpię. O.
Nagrzewanie. Jak będzie chlapał tym płynem udającym mleko, to super. A widzisz, nic się... O! I to jest bardzo dobry objaw, patrzcie. Zatykam ten napowietrzacz. Czyli wciągnęło wodę, Piotrze. Miałeś rację, ale musiałem to sprawdzić po swojemu. Ten gość tak ma. Mimo że wiedziałem, że masz rację i od razu to powiedziałem, że pewnie masz rację, to ja muszę po swojemu. No tak mam od 44 lat, co ja poradzę? Artur, ja bym się odsunął. No Artur, no co tu może się stać? Najwyżej mi wybuchnie w ryj, że tak powiem po prostu, no bo to jest ryj, tak, umówmy się. No dobra. Przyznaję rację Piotrowi. Nie pomylił się. Słuchajcie, jeden ma doświadczenia. Tak jak piszesz, Piotrze, trzeba sobie pomagać. Ja to już wielokrotnie mówiłem, nawet na live. Kiedyś zapytałem taksówkarza o drogę, on powiedział, że może mnie zawieźć. No po prostu ręce opadają. No. Ale co zrobisz? I co mówisz, Piotrze? Składamy na powietrze, czy będziesz śmigał jak nowy? To składam. Wyłączyłem go z prądu. Dokładnie, Ewelina, tak. Ten typ tak ma. Uważaj, bo to gorące. A tam. Aha, gorące. Tak mam. Miałem tak za mało lata. Nie ma tu akurat nikogo z moich rodziców. Nie widzę, przynajmniej się nie odzywają. Potwierdziliby wam to. Podpisaliby się ręką i nogą. Szacun dla Piotra. Powiem szczerze, że nie wiem, czy bym do tego doszedł. Pewnie może bym doszedł, jakbym rozkręcił ten rozdzielacz i skręcił go z powrotem już dobrze. To by działało, ale po to są live'y, słuchajcie. Po to są live'y, bo jak ktoś twierdzi, że jest wszechwiedzący, to bez komentarza. Ja nigdy nie twierdziłem, że jestem wszechwiedzący. Słuchajcie, ja jestem samoukiem. W dużej mierze jestem samoukiem napraw ekspresów. Więc siłą rzeczy pewnie wiele rzeczy robię naokoło, zamiast robić to wprost. Pewnie jest 50 000 lepszych metod na pewne rzeczy. Słuchajcie, dawno to było. Nie wiedziałem, jak zdjąć prawy bok w Niwonie. Kiedyś wam pokażę, bo to trzeba wiedzieć. No. To zawsze powtarzam. Wszystko jest proste, jak się wie jak. Wspólna integracja online. Jeszcze Warszawy z Poznaniem. Słuchaj, to jak ktoś jest z Warszawy albo z Poznania, to wie, że tu się trzeba nie lubić. Taki jest prikaz. I już. Człowiek się uczy całe życie, tylko Grzegorz, dobrze mówisz, tylko ważne jest, żeby po pierwsze potrafić przyjąć krytykę, po drugie potrafić przyznać się do błędu, po trzecie mieć świadomość, że to też jest takie coś, jak ktoś mi w komentarzu dawno temu napisał. Jak mogłeś... Jurę, pewnie oglądaliście Jurę, jak rozbierałem jak idiota ten zaparzacz, po prostu za mułę złapałem jakiegoś pomroczność, to takie kiedyś było modne słowo. Ludzie w moim wieku to pewnie pamiętają, kto tą pomroczność jasną miał. I coś połamałem i ty debilu, jak mogłeś to połamać? No słuchajcie, ludź jest stworzeniem omylnym, no. Robisz ekspresy, a połamałeś, no a chodzisz całe życie, czyli masz duże doświadczenie w chodzeniu i nogę złamałeś albo skręciłeś, no kurna, no ty debilu, tak? No to jest ta sama retoryka, tak? Ale, dobra, bo Piotr twierdzi, że to będzie śmigać. To potwierdźmy. Ja też tak myślę, ale trzeba to sprawdzić. Dokładnie, Chris, to też prawda. Człowiek uczy się całe życie i tak głupi umiera. Ewelina, trzeba łamać zasady, iść pod prąd. Warszawa z Poznaniem może się lubić. Ja, słuchajcie, jestem daleki, taki w tej chwili, wiecie, to też, no ja mam już swoje lata. No, ja pamiętam, jak
Ja pochodzę ze Świętokrzyskiego, ze Starachowic, studiowałem w Kielcach i odwieczna walka Kielc z Radomiem. Potem pamiętam, jak Świętokrzyskie zostało województwem, a Radom włączono do mazowieckiego. Łomatko, jakie była beka, że Radom teraz to jest taki aniołowaki, nawet województwa nie ma. No to są jakieś zaszłości, ja nie wiem, z czego to wynika. Płyta Excelsis, musisz sprawdzić rezystor SMD R5, R9, R10, wartość 101, 100 ohm. Na pewno jeden masz uszkodzony, brak sterowania bramką trijaka od młynka po zwarciu młynka. No tak, to już my wszyscy... Ja się, Piotrze, do ciebie mailowo odezwę, bo teraz to przeleci na czacie. Stoi tam ten ekspres. Zaraz może jak to zadziała, to go ściągamy stąd i przyniosę tamten. Ale odezwę się mailowo, tak widzisz, no tydzień, 4 dni mi zajęło, żeby ci wysłać zdjęcie tego, o co mnie prosiłeś, Piotrze. Teraz mi tydzień już ponad zajęło, żeby tobie wysłać zdjęcie, żebyś mi pomógł, więc... O! Wojciech Kucharski, zbieżność nazwisk przypadkowa. Może wam właśnie napisał wam, czyli jednak oglądają rodzice. Napisał wam, że zawsze był niedowiarkiem, czy prąd jest w gniazdku, sprawdzał językiem. Jeszcze was coś dziwi? Jeszcze macie jakieś pytania? Jakieś wątpliwości? No, Ewelina Kurna, to ty pół Polski w tym jednym zdaniu wymieniłaś. Urodzona w Warszawie, rodzina w Kieleckim, Białostockim, a mieszkam w Łochowie. Łochów. Gdzie jest Łochów? Kojarzę, ale nie kojarzę. Słuchajcie, czekajcie, bo mnie tu kubków brakuje. Lecim na Szczecin od razu. Nie widzicie chyba tej filiżanki, czy widzicie? Konstrukcja. No widzicie. Co, Artur, mam się chować? A, no to Artur pchałem tylko paluchy do testerów żarówek w sklepach. No nie działa to. Widać było ruch, że przy ruchu tym zaparzacza, gdzie się napowietrzanie zmienia, nie bawcie się tak w domu. Burczy mucha. I jeszcze raz. No nie jest to piana. Nie działa, panie Piotrze. Dobra, wyłączmy go. Ja się spotkałem z tym, że tą blaszkę trzeba czasami wymienić i tą gumkę. A nawet nie wiem, czy nie mam. Nie tyle blaszkę, co gumkę. To wymieńmy. Z prądu wyłączony. Tylko nie zgubmy blaszki. To jest, kurde, kluczem tutaj. Blaszkę mam. A puśćmy bez blaszki. A czemu by nie? Ja pamiętam, że walczyłem z tym, ale tu ewidentnie w napowietrzaczu tylko i wyłącznie jest problem, więc tego zaworu ceramicznego nie ma sensu całego rozbierać, słuchajcie. Bo to mamy ustalone. Żeby się tu nic nie przewróciło. No, sołtys też wymienię. Na razie mamy wyjętą blaszkę. Blaszka z daleka, bo jak kichnę, to odfrunie. No i jeszcze raz, słuchajcie. I widzicie, ile trwa diagnostyka czegoś takiego? To takie serduszka tu latają. Co tu się dzieje? O, i teraz nie ma blaszki. I widzicie, co się dzieje. A przytkam palcem i jest ok. Wymieńmy gumkę.
Wyjąłem go z prądu, wyjąłem na szczęście. Dobra, czekajcie, wyjmiemy gumkę. No nie jest to za wygodne. No ale co zrobić? Zobaczymy, czy jest w niej woda. Gumki są jednorazowego użytku. Ale, kurna, powiedz wśród dorosłych chłopów o gumce. To się mało tutaj nie posiąkają. Możliwe, że gumka. Ja już się gubię, co wy tam piszecie. A! Gorący! Nie wiem, czy to taka sama. Taka sama. Dobra. Uwaga, zakładam gumkę. Uwaga, zakładam koronkę na gumkę. To prawda, Artur, każdy facet jest dzieckiem. Ja się śmieję, ja to lubię takie żarty. To nie, ja żartuję. Ja żartuję, że żartuję. A blaszka się nie wygięła? Tego, Jakub, nie wiem, bo nie mam drugiej blaszki. Jak to nie mam drugiej blaszki? Zaraz jeszcze zrobimy teraz test i zaraz zrobimy drugi test. Piotr, czy założyłeś bez sprawdzania? Sprawdziłeś, czy blaszka ma dziurkę? Nie. Oczywiście, że założyłem bez sprawdzania. Słuchaj, Piotr, pamiętaj, ty jesteś jakby na live'ie, nie masz doświadczenia jako widz, a pamiętaj, że ja jestem cały w stresie. Nie wangla to. Czy blaszka ma dziurkę? Jakie to są pytania tutaj? Czy gumka ma dziurkę? Czy blaszka ma dziurkę? A co by się miało stać z tą dziurką? Kurna, pamiętajcie, że grzałka jest gorąca. Teraz blaszkę wytniesz i będziesz miał blaszkę. Kurczę, blaszka. Słuchajcie, live co najmniej dziwny dzisiaj. Czy blaszka ma dziurkę? No ma. Pytanie, czy drożną tą dziurkę ma? Czekajcie. Powiedzcie mi, drodzy widzowie, czy ta blaszka ma dziurkę? Spróbuję tu wyostrzyć blisko. O. Wyostrzysz? No widać dziurkę, nie? Jeszcze się spróbuję zbliżyć. Nie wiem, czy tak blisko wyostrzy. Halo? Czy ona ma dziurkę? No ma dziurkę. Ale czy ta dziurka, jak włożymy tą gumkę i potem tą blaszkę w dziurkę, to czy to zadziała? No dobra, i powiedzmy, że ta dziurka jest niedrożna. I czy wy myślicie, że ja mam taki cienki szpikulec, żeby ją sprawdzić? No jest jakaś dziurka. Słucham podpowiedzi. Jak tą dziurkę udrożnić? Słucham. Niech się teraz ktoś mądry wypowie. Ja to wyjmę kilka narzędzi tortur, słuchajcie. Dobrze, sołtys, że mówisz, że szpikulec do drukarek 3D ma taką grubość. Czekaj, gdzieś tu miałem chyba z 10 tych szpikulców. Problem polega na tym, że wszystkie te narzędzia są już poułamywane, mają końcówki, więc do ostrych nie należą. Jest dziurka, jest gumka, jest cienki szpikulec, Jarosław. Dokładnie. I tego się będziemy trzymać. Weź z zestawu, co masz tą łopatkę, tam jest szpikulec. Daniel, one są już połamane, te szpikulce. O! Ty się nie przewracaj, chłopaku. Udało się. Piotrze, sprawdziłem, czy jest dziurka, udrożniłem. Kto to tam pisał? Czekaj, Ewelina coś pisała, tak mi się rzuciło. Jaki dziwny live, zajebisty. No. Jak się dobrze bawicie, to tylko mi się cieszyć. Gumkę zgubiłem. Panie,
Tu jest gumka, ale dobra, to włóżmy tą oryginalną, bo ja nie wiem, czy ta się czymś nie różni. Z prądu wyjęte, a nauczyłem się, słuchajcie, sprawdzać, bo tyle razy, co mnie rypnął prąd w tej firmie i niby elektryka prąd nie tyka, no ale parę razy to mnie dobrze przegrzało. Wiem, że nic nie widzicie, ale muszę to wyciągnąć, a to nie chce wyjść. Ale rzeźnia. Wiedziałem, że to będzie rzeźnia. Zapowiadałem, nie kłamałem, słuchajcie, ja nie kłamię, ja kłamać nie lubię. Już widzę te komentarze. Gościu! Zostaw to, idź rowy kopać. No cóż. Grunt to wyciągać wnioski, słuchać mądrzejszych albo tych, co mają większą wiedzę i wyciągać wnioski. A nie, ja wiem lepiej, ja wiem najlepiej i resztę sobie dopowiedzcie. Kurna, jeszcze te muchy. To już w ogóle jest szczyt szczytów. Słuchajcie, negatywne komentarze też są potrzebne. Są mobilizujące. Dobra, próba numer 67. Pruszkowskiego luka. Pruszkowskiego rzeźnika. Zastanawiałem się nad tym live'em, nawet jak sobie oglądaliście, albo możecie chcecie to... O, jest tu i blaszka zapasowa, słuchajcie. Czyli mam blaszkę zapasową. O, już ją wcięło. O. Czyli mam zestaw. Blaszka, jak widać, jest. A jaki ma napis? A jaki ma rozmiar? Ta była 22 napisane, czyli 0... Taka sama. To słuchajcie, mamy zapasową blaszkę, jakby coś. Rzeźnik z Ostrudy. A jest rzeźnik z Ostrudy też. No, widziałem, jak się Paweł cieszył na ostatnim live, jak mu ten Lenovo, co te kleje ściągał, ruszył też. Powiem wam szczerze, tak jak ja tutaj się zastanawiałem, bo nie skończyłem myśli, czy robić live'a z tego. Nawet w piątek mówiłem, że nie będę na live robił zaworu ceramicznego, bo to jest taki temat, w którym nie czuję się pewnie. Po prostu. No ale stwierdziłem, słuchajcie, do odważnych świat należy. Muchy dla wędkarzy, one za małe, Arkadiusz, te muchy. Lecimy. Ja tu mam broń na podorędziu, jakby co. No mogłoby zadziałać już teraz, nie ukrywam. No to nie jest mleko spienione, słuchajcie. I co teraz? Co teraz, powiedzcie? Coś tu ewidentnie jest na tym napowietrzaczu, jest nie tak. Ściągam go... Kurna. Czekajcie, muszę tutaj załatwić jeden temat. Ściągam go po raz kolejny. A, dotykam się gorącej grzałki też po raz kolejny. Założymy nową gumkę z nową blaszką. Tylko nowa blaszka właśnie gdzieś spadła, dobra jest. Sprawdzę jeszcze tą dziurkę. Słuchajcie, czekajcie, bo sprawdzam dziurkę, także... Dajcie mi sprawdzić dziurkę. Rysuję blat, czyli jest. Włożymy nową gumkę. Widzisz, Piotrze, cenną wiedzę przekazujesz, cieszę się. No dobra, w miarę to tu luźno wchodzi. Wyciągamy blaszkę. Odkładamy blaszkę. Wyciągamy gumkę. Sprawdzam, powtarzam to jak mantrę, sprawdzam, czy jest z prądu wyłączony.
Co tam piszecie? Piotr o gumkach pisze. Kurna, live o gumkach, tak się powinien nazywać. Zawór ceramiczny, live o gumkach. Ale tu, powiem wam, cały czas jest jeszcze trochę mokro. Jeszcze dociągnę te wkręty, słuchajcie. Może one tu jeszcze rzeczywiście zbyt asekuracyjnie może podszedłem do tych wkrętów. Która jest w ogóle godzina? 19:30. No, dzisiaj chyba na tym zamkniemy temat. Leży. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jakieś serduszka latają. Ja nie wiem, co to są za serduszka, słuchajcie. Jakieś mi tu serduszka latają. Czy mi się czat zatrzymał? Nie. Czy stream dalej działa? Działa, bo się widzę, sam siebie. Co to się tu dzieje? Co to się za tu jakieś uśmieszki, serduszka? O co tu chodzi, słuchajcie? No, ta jest jeszcze luźna. Widzicie, jak się nagrzał, to może tak być? Niech mi ktoś powie, bo jak się nagrzał, to jeszcze się da to dociągnąć. Starą gumkę dmuchnąłem w dziurkę. No dobra. Ponawiamy operację. Bo co nam pozostało? My ciebie również, ale ja już, wiecie co, ja to tracę wątek, bo tu jednak się skupiam na tym, co robię. Przynajmniej się staram. U mnie się tu w rogu jakieś serduszka, jakieś cuda pojawiają na czacie. A w ogóle czemu ja mam top chat zaznaczony? To jest dobre pytanie. Ja pewnie połowy rzeczy nie widzę. O. O, znowu mi. No ja wam pokażę. Patrzcie. Żeby nie było. O. To nagram wam? No i patrzcie, o co chodzi. Widzicie? Ja tak widzę czat. Leć mnie. Od nowa. O. I to uśmieszki, i to takie. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Kto wie? No ja to, Piotrze, pewnie na tym się skończy to, co pisze. Piotr pisze ogólnie, jak się nie spienia mleka, wymienia się zestaw na powietrzacza i dokręca śruby i problem z głowy. Nie bawię się w czyszczenie ich i tak dalej. I ja tak zrobię, bo ja pewności nie mam, że tu w tej torebuni to, co wyjąłem, to jest nowe. Ale widzicie, wylewka zaworu ceramicznego Jora, więc to w ogóle jest pudełko z czegoś innego. One mogą być jakieś wyciągnięte z zaworu ceramicznego, ale mam jeszcze jeden pomysł. Ostrości poproszę. Jak to nie wyjdzie, to ja mam nowy zawór ceramiczny. Więc możemy przełożyć na powietrzacz, tak? W każdym razie buźki masowe, pola masowe i buźki masowe. O, Formbi, to samo pomyśleliśmy. Próba numer 76433. Miejmy nadzieję, że może ta się uda. Dobry wieczór, proszę czekać, czekam. Coś w tym jest, Bondol, co piszesz. Nieważne jak naprawiane, ważne, że działa, że sprawne. No tak, no to jest klucz. Spienianie mleka, nagrzewanie urządzenia, proszę czekać. Co się, Daniel, szczerzysz? Powiedz lepiej, co to za serduszka i buźki i jak się to robi. 100 lat? Setka? Jak wy to robicie, powiedzcie? Co to się tutaj, co to za czary? O! Z pomocą
powtórzę, żeby wybrzmiało: Piotra, Tylki, Coffee Service Poznań. Ja nie mam z tym problemu. Jeśli jesteście z Poznania, sami widzicie, gościu się zna. Tyle mam do powiedzenia. Trzeba sobie pomagać. Pomoc nieoceniona, bezinteresowna, a to najważniejsze. I o to chodzi. I tego się trzymajmy, słuchajcie, bo pieniądze to nie wszystko. A żeby wam pokazać, no mleka nie mam tradycyjnie, przecież wiedziałem, że będę robił live'a o spienianiu mleka, no to po co mleko kupować? Znaczy mam jedno, tylko takie, znalazłem nawet te takie łaciate półlitrowe, tylko ono tak wygląda, ja się go boję dotknąć w lodówce, bo ono tak się naprężyło. Muszę je wynieść, ale to tykająca bomba, słuchajcie, nie będę go tu przynosił, bo jak je otworzę, to mogę stracić przytomność. Dobra, przetrzyjmy szklankę. No jeszcze nie wiemy tak do końca, czy udało się naprawić. Teraz będziemy wiedzieć, ja spróbuję to przekrzywić na waszą stronę. Jeszcze te śruby, słuchajcie, to co Piotr mówił, te dwie śruby trzymające ten rozdzielacz, poprawcie mnie, ale chyba to się rozdzielacz zaworu ceramicznego nazywa. Te dwie śruby, jak się nagrzał zawór, to jeszcze poszły o pół obrotu śrubokręta. To po pierwsze. Papa Ryszard. Po drugie, włożyłem nową blaszkę i nową gumkę. A jak wiecie, na nowej gumce i dziurce, blaszce, no zdecydowanie lepiej to idzie. Dobra. Piana. Tu patrzcie, czy się tu zrobi. Pierwsze 3 sekundy leci mleko ciepłe. Słuchajcie, będzie słychać ruch elektrozaworu. Nie działa. Trzeba wężyk włożyć do mleka. Teraz leci podgrzane. Obróciło się. No jakby widać, tak? Tu jest warstwa wody, czyli tak symulując po prostu ciepłego mleka. Tu już teraz się obsadza, ale widać ile jest pianki, tak? No jest to jeszcze do doczyszczenia. Ja w ogóle tak jak Piotr pisze, zamawiam, dzisiaj to już nie, jutro zamawiam nową gumkę, nową blaszkę, cały komplet tego napowietrzacza i temat mamy załatwiony. No i tyle. I tak jak powiedziałem, pomagajmy sobie, to są same plusy, raczej mało minusów. Tak jak powiedziałem, Piotr, Coffee Service Poznań. Jak jesteście z Poznania, to wiadomo, do mnie macie daleko, macie Piotra na podorędziu. I tak jak powiedziałem, powiem to jeszcze raz, widać, że chłop się zna. Tyle. To jeszcze sprawdźmy, czy kawa się zrobi. Zróbmy cappuccino. Tu się wszystko trzyma, zawór będziemy przykręcać. Ja jeszcze będę przy nim pracował, także nie przykręcam go na drugą blaszkę. Zróbmy cappuccino. Bo tu jeszcze nie do końca jest ok, bo to mleko szarpie. Klient będzie bardzo zadowolony, bo klient nie będzie nie miał wymienianego zaworu ceramicznego, więc słuchajcie, to tak jak piszesz tutaj, tato, nie udawajmy, że przypadkowa zbieżność nazwisk. To słuchajcie, no. Teraz jest awaria, wężyk wyskoczył. Again. Teraz ekspres wykrył zapowietrzenie, więc go będziemy odpowietrzać. Jak gumka jest z dziurką, to kicha. No jak widzisz, tutaj musi być z dziurką, więc kwestia dziurek w gumkach to jest kwestia indywidualnego przypadku. Kurna, godzina 19, już ciemno. Jesień idzie. Idzie jesień. Rozpoczynamy powoli, słuchajcie, sezon narzekania na to ciemno. Jakub, to jest dobre pytanie. Klej do gwintów. Czemu producent tego nie przewidział, że te śruby się będą rozkręcać? Takie pytanie się też pojawia
przy śrubach mocujących w Xelsisach ten blok elektrozaworów. One praktycznie za każdym razem, jak ja się tam dobieram, to są wszystkie poluzowane. To jest odwieczne pytanie, czy to jest robione niechcący, że tak jest, że te śruby są niedokręcone. No ale dobra, no nie bawmy się już dzisiaj w teorie spiskowe. Jest jak jest. Obym dzisiaj wyszedł z tarczą, a na to wygląda. A nie na tarczy. Piotr pisze, ze śrubami jest problem, gdyż z biegiem czasu ta uszczelka się ugniata i dlatego trzeba dokręcać te śruby z biegiem czasu. Mówisz o tej... Kurna, znowu złapał powietrze, no, ale chyba zdążyłem. Nie zdążyłem. Mówisz, Piotrze, o tej uszczelce, tej z wieloma dziurkami, tej takiej pomiędzy tam talerzykami, nazwijmy to, pierścieniami zaworu ceramicznego. Teraz Americano, bo odpowietrzamy ekspres. Muchę przy okazji. Widzicie, ile ja mam zadań na raz? Weź się tu, człowieku, skup. No i pianka. Zrobię to na raty, no bo znowu mi się zapowietrzył. Szpers and Rippers. Ahoj! Czechy, witam Czechy, pozdrawiam. A tam nie ma po drugiej stronie nakrętek z uszczelką, pyta MS Pietrak? Nie, znaczy to... nie. Nakrętki są tutaj przy mocowaniu, zaraz ci pokażę na drugim zaworze, bo mylisz śruby. Tak, SWOT MZ. Chodzi o śruby na rozdzielaczu zaworu ceramicznego. Trochę mi się nie podoba, widzicie? Teraz łapię za dużo powietrza. Tak jak pisał Piotr, mamy temat ogarnięty. Natomiast trzeba kupić zestaw gumka, blaszka, cały napowietrzacz do tego ekspresu i będzie działać. Ale fajnie, bardzo dużym plusem tego live'a jest to, że ja się czegoś nauczyłem. To jest dla mnie kluczowe, słuchajcie. To jest dla mnie bardzo kluczowe. I mamy ten zabór rozpracowany. Poczekajcie, bo mój system tutaj wężykowy się nie sprawdził. Wrzucę wam. Pewnie w czwartek przyjdą części. Pewnie w czwartek przyjdzie ten napowietrzacz, jak go zamówię. To wrzucę wam albo na Face'a, albo jako shorta już na mleku testy tego ekspresu. Czekajcie, bo on tu próbuje walkę przeprowadzić. Dobra, weź się wyłącz. O. Bo zaraz ogłuchnę ja, a wy tym bardziej. Reasumując, problem w napowietrzaczu, czy jakby mi się coś nie przewróciło, to by było święto. Problem w napowietrzaczu. Trzeba go, tak jak pisze Piotr, zamówić nowego. Nie są to pewnie wielkie koszty. Wymienić, nie czyścić, nie pierdzielić się. Ta gumka może być zwichrowana. No. Albo... Dobrze, Artur, piszesz. Albo zrobimy w piątek szybki live. Nie, najpierw niech to przyjdzie, najpierw niech to, słuchajcie, zadziała. No ale szybki live, żeby wam spienić mleko. Myślę, że prościej będzie wrzucić na Face'a albo tutaj shorta. Na prawdziwym mleku zaparzyć sobie cappuccino, napić się go, posmakować. I tyle. Tyle. Także... Piotrze, bardzo ci dziękuję za pomoc, bo jest nieoceniona taka podpowiedź. Bo ja bym pewnie do tego doszedł, ale trochę by mi to zajęło. Wam dziękuję za... Jeszcze nie kończę, za chwilę pewnie będziemy kończyć, bo tak jak mówiłem, ja te live chcę, żeby około 2 godzin trwały. A właśnie druga godzina zaraz minie. Dalej sobie trzeba było te ręczniki postawić. Wam dziękuję za tą dyskusję o gumkach, dziurkach, braku dziurek. Może być, wiecie w czym problem? Jak sprawdzałem w tej blaszce tą dziurkę, tej, która jest teraz założona, to mogłem za mocno docisnąć tym dziobakiem i ją rozszerzyć i ona jest za duża w tej chwili. Dlatego będzie zamówiona nowa. No a jak to załatwimy, jak to zadziała, jak wam to pokażę, to
być może, że zrobimy w piątek szybki, spontaniczny live, jak co piątek. I po prostu zaczniemy, już ten ekspres będzie stał gotowy, umyty, zaczniemy od napojenia się cappuccino z tego ekspresu na prawdziwym mleku, niezepsutym. I tyle. I będzie działał. No. I klient będzie zadowolony, bo tu regeneracja zaworu ceramicznego, odkamienianie, czyszczenie, część uszczelniaczy już wymieniłem. Trzeba jeszcze zobaczyć, ale raczej tutaj widzę, że zawór... Może tak, może ja już go tutaj, żeby wam jeszcze pokazać o co... O, tak położymy. Ten zawór wyczyścić jeszcze, bo tego nie robiłem. Tu już są uszczelki wymienione. Do przekładni już zaglądałem, nie ma tragedii. Dobry ekspres. I tutaj odpowiadając SWOT MZ, Bartku, co sądzisz o melicie Café Passione OT? Wysłałem już trzeci raz na gwarancji do serwisu, bo wylewa kawę do tacy ociekowej, nie wiem co zrobić z tą maszyną. Problem z zaworem drenażu. No trafił ci się jakiś felerny model, chociaż tu stoi też Melita Café Passione OT, do której czekam na przekładnię. I to już długo czekam. Zamawiałem przekładnię jedną, przyszła jakaś zła. Faktem, że trochę olałem ten temat. Znaczy olałem, zapomniałem o nim. Generalnie Melita to są dobre ekspresy. SWOT, jeśli masz taki problem, no nie wiem co z nią zrobić, bo to, słuchajcie, to też i do ciebie SWOT i do was. Panuje takie przekonanie, że jak się 3 razy urządzenie zepsuje, to macie prawo je zwrócić. To tak nie działa. To tak nie działa, ja też się nie będę wymądrzał jak to działa, ale czekajcie, bo już mi zaschło w gardle. To nie jest jakaś prawna zasada, że jak 3 razy wam się sprzęt zepsuł, to macie prawo go zwrócić. To jest chyba tylko dobra wola sprzedawcy. Także nie trzymajcie się kurczowo takich informacji, bo to nie do końca jest prawda, słuchajcie. Irek Bogdan, super, dzięki Piotrkowi Bartkowi live wiemy coś więcej. No po to są te live'y, słuchajcie, ja też zastanawiając się, czy się pakować w to, no bo słuchajcie, dzisiaj wyszło, że pewnych rzeczy nie wiedziałem, nie mam z tym problemu jakby większego, ale zastanawiałem się, czy robić ten zawór ceramiczny, bo po pierwsze, przy nim trzeba uważać, po drugie, nie czuję się w tym temacie pewnie, bo ja bardzo rzadko to robię, ale stwierdziłem, że mam tutaj dzisiaj przywieziony taki na usługę ekspres, nazwijmy to DeLonghi, w którym znowu jest kamień w młynku. No znowu mam wam to na live pokazywać. Na tych live'ach będą jakieś trudniejsze naprawy. Trudniejsze, dziwne, śmieszne, no takie ciekawe dla was, bo wszyscy z tego wyciągamy jakąś naukę łącznie ze mną. I temu to ma służyć, słuchajcie. No, tak mi się wydaje, no, że to co napisał Irek Bogdan, dzięki Piotrkowi Bartkowi live wiemy coś więcej. Dzięki wiedzy Piotrka wiemy coś więcej, a że to na moim live wszyscy są happy. Mam wrażenie. Tak mi się wydaje. MS Piotrek. Dla mnie zawory drenażu są jak klocki hamulcowe w aucie. Element eksploatacyjny po jakimś czasie na pewno jest do wymiany. Tak, zgadza się MS Piotrek. To jest jak klocki hamulcowe, tylko ja zauważyłem, że coraz szybciej się te zawory zużywają. Nie mówię o jakichś wymienianych przeze mnie, bo nie pamiętam, żebym miał reklamację zaworu drenażu wymienianego przeze mnie. Natomiast jak kiedyś w Niwonach przy takim przeciętnym użytkowaniu, ani dużo, ani mało, te zawory drenażu wymieniało się po 4 latach, czasami po 3, jak było dużo kaw pite, czasami po 5, to teraz wiem, że na gwarancji już się trafiają i zaraz po gwarancji. I dzisiaj znowu miałem klienta, stoi tam Niwona 900, taki wyższy trochę model, zaraz wam powiem, który. 709. Nie widzę, bo się ciemno zrobiło. No w każdym razie już z ekranem takim ładnym, zintegrowanym z wylewką. Ja tą Niwonę 2 lata temu z kawałkiem polecałem klientowi, żeby kupił Niwonę, bo Niwona to są dobre ekspresy bezawaryjne. No i 2 lata, 2 miesiące jest po gwarancji. Robi kawę do tacy i jeszcze na dodatek przepływomierz się albo zaciął, albo zepsuł. Raczej zaciął. Tak, Irek, człowiek uczy się całe życie, tylko wiele osób tego nie rozumie, no ale tu jakby o teoretykach wszechwiedzących, internetowych, komentatorach, to nie ma co w ogóle gadać, nie ma co poświęcać im czasu, bo byli, są i będą i są częścią internetu i tyle. Reasumując, kończąc live'a powoli, reasumując, przyniosę sobie rekwizyt. Bo takie podsumowanie, słuchajcie, trzeba zrobić, żeby ktoś, kto nie oglądał całości, wiedział o co chodzi. Melita Café CI, model macie w opisie. Ja zresztą dopiszę w opisie tego live'a
puentę całego live'a. Dajcie jeszcze łapki w górę na koniec. Dobrze, Alicja, prawisz? Się jest na urlopie, to się ma dobry humor, wiadomo. Reasumując, Ekspres miał problem. Pomijam wstępne problemy, które były w piątek na live, że on bardzo głośno pracował, miał stary filtr, trzeba go odkamienić, trzeba rozebrać przepływomierz, wyczyścić, trzeba mu zrobić przegląd serwisowy. To jest jedna rzecz. Reasumując, miał problem taki, że lało się ciepłe mleko. Ciepłe mleko, niespienione, niezależnie co byśmy robili. Konkluzja tutaj. Dzięki Piotrowi, dzięki wam wszystkim, dzięki tutaj kombinatoryce na tym live przez 2 godziny, przez 1,5 powiedzmy, jest taka, że należy zamówić cały ten napowietrzacz, czyli w środku jest gumka, blaszka i to przychodzi z tego co pamiętam w komplecie z tą kopułką. Zdjąć stary, dokręcić te 2 wkręty. Tu widoczne. Oczywiście z wyczuciem, to jest wkręcane w plastik, żeby nie zgnieść tego rozdzielacza. Dokręcić je. No zobaczmy jak to jest w nowym zaworze ceramicznym. Czy one są luźne, bo to jest nowy. Został mi się, co prawda on jest nie do tego chyba ekspresu. Tak, to jest do Niwony. O, i tu zobaczcie, w nowym ja nie mogę dokręcić. No jasne, mógłbym jakbym użył za dużo siły, ale są dokręcone. Konkluzja jest taka, zamawiamy cały nowy napowietrzacz, dokręcamy te 2 wkręty, osuszamy tutaj wnętrze po zdjęciu, nowa gumka, nowa blaszka z dziurką. Zakładamy kopułkę, wkładamy i powinno być ok, bo w tym ekspresie jest poprawa, ale jeszcze chlapie mlekiem, czyli łapie tego napowietrzania za dużo. Przyjdzie nowa część, tak jak wspominałem, czy w szorcie, czy na Facebooku na grupie, czy na live w piątek, jeśli będzie. Pokażę wam, że to pomogło i że to działa. I tyle. Słuchajcie, 19:50, kończymy powoli. Bardzo wam wszystkim dziękuję za obecność. Miło było. Bardzo dziękuję jeszcze raz Piotrowi za podpowiedzi. Super, super naprawdę. Wszyscy wynosimy z takich live'ów, mam nadzieję, lekcje. No i tradycyjne już moje pożegnanie. Co złego to nie ja. Pamiętajcie, że ja się cały czas uczę. Wszyscy się cały czas uczymy, a głupi umrzemy. To ktoś powiedział dzisiaj na live'ie. Miło było. Live w następny poniedziałek, jeśli nic się nie wydarzy. Ma to być regułą, staram się. Chociaż dzisiaj to już padam. Słuchajcie, 5 ekspresów dzisiaj naprawiłem. Spiąłem poślady. Naprawdę 5 ekspresów naprawiłem. Od rana. Więc i tak się dziwię, że jeszcze tu w ogóle siedzę, ale już się zacinam. Trzymajcie się. Miłego wieczoru. Spokojnego tygodnia. Nie pozabijajcie się. Nie pokłóćcie się z nikim. Napijcie się browarka do snu. Kawki to już rano, myślę, chociaż ja na pewno jeszcze jedną wypiję, ale na mnie kawa nie działa. Bardzo wam dziękuję za obecność. Pozdrawiam, trzymajcie się. Dzisiaj tak w połowie starczą, w połowie na tarczy, ale dobrej myśli. Pozdrawiam was, cześć.